Dzisiaj przychodzę z testem na żywo, jak widzicie po tytule. Będę pokazywać nowy podkład dla mnie. Jest to Revlon Photo Ready. I tak samo przedstawię Wam moją recenzję dwóch produktów Real Techniques. Ja mam akurat pędzelek i tą gąbeczkę. Zapewne mogłyście zobaczyć już na początku filmiku. Mam troszeczkę krótsze włosy. Ścięłam je o jakieś 8 cm. Lepiej się z tym czuję. Moim zdaniem lepiej wyglądają. To jest po prostu dla ich zdrowia. Na początku tak dziwnie było, bo znacznie krótsze są włosy, ale myślę, że to jest tylko kwestia przyzwyczajenia do nich. Także jeżeli jesteście ciekawi mojej recenzji, zapraszam do oglądania dalej. Pierwszym produktem, jaki będę testować, jest to właśnie ten podkład. Ja mam podkład Photo Ready Eye Brush Effect w odcieniu 002 Vanilla. Co obiecuje nam producent? Jest to trwały, rozświetlający podkład nowej generacji. Makijaż Photo Ready sprawia, że skóra nabiera gładkości i lekkości w każdym świetle. Zawiera innowacyjne pigmenty, które załamują, odbijają i rozpraszają światło, co pomaga ukryć wszelkie niedoskonałości skóry. Gwarantuje nieskazitelny i równomierny efekt nałożenia podkładu. Jest bezolejowy, bezzapachowy i co najważniejsze posiada SPF 20. Z racji tego, że będę testować właśnie trzy nowe produkty dla mnie, nałożę właśnie ten podkład gąbeczką Real Techniques. Co od razu mogę powiedzieć o tej gąbeczce? To już jest gąbeczka po namoczeniu. Jak widzicie, ma tutaj taki czubeczek, który pomaga nałożyć korektor pod oczami. Ta płaska, ścięta powierzchnia jest idealna do nakładania właśnie podkładu, czy nawet róży w kremie. Jest bardzo mięciutka, to mogę stwierdzić. Niestety tutaj już ma, jak widzicie, plamy, bo już ją próbowałam, nie mogłam się powstrzymać. Gąbeczka, jak widzicie, jest mięciutka, mogę ją zgnieść praktycznie do końca. Już ją mam około tydzień, myślę 1,5 tygodnia. Nie widzę jeszcze żadnych pęknięć. Namoczałam ją może ze 3-4 razy, ale naprawdę nie ma jeszcze żadnych pęknięć. Słyszałam właśnie opinię, że po 2 tygodniach właśnie namaczania i używania tej gąbeczki po prostu pojawiały się pęknięcia. Także na pewno będziemy to testować i spróbujemy pędzel. Ja mam akurat Shading Brush właśnie z Real Technique i na pewno będę go używać do bazowego, podstawowego cienia, jak i spróbujemy nim rozcierać. Także nie przedłużając, zapraszam do testu. Wspomniałam, podkład będę nakładać tą gąbeczką. Na początku nałożę trochę na twarz. Co do konsystencji, jest troszeczkę lejąca, ale dosłownie troszeczkę. Będę robić takie stemplujące ruchy na twarzy, tak aby troszeczkę rozetrzeć, jak i wklepać ten podkład. Uczucie jest bardzo przyjemne, bym powiedziała, bo gąbeczka jest chłodna. Także idealnie będzie właśnie się nadawać do nakładania korektora pod oczami, bo szczególnie rano, jak oczy są takie jeszcze opuchnięte i przyłożenie takiej właśnie chłodnej gąbeczki, to jest naprawdę bardzo przyjemne z rana. Jestem ciekawa krycia tego podkładu, bo jak na razie przy pierwszej warstwie to tak powiem, że krycie jest średnie. Właśnie tutaj w okolicy brody muszę troszeczkę zakryć niedoskonałości.
oczywiście przeciągam troszeczkę na szyję pozostałość, co została na gąbce z podkładu. Spróbuję dołożyć właśnie podkładu w tych okolicach, gdzie jeszcze muszę. Zobaczymy, jak będzie właśnie wyglądać po drugiej warstwie. Im delikatniej właśnie nakłada się podkład tą gąbeczką, tym niby naturalnie ma to wyglądać. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Co do pierwszego wrażenia, gąbeczka moim zdaniem świetnie się sprawdziła. Tak samo jak i podkład jest dosłownie niewyczuwalny na twarzy. Czuję, jakbym po prostu nałożyła krem, a nie podkład. Teraz wykorzystamy ten czubeczek właśnie do nakładania korektora pod oczami. Jestem bardzo ciekawa, czy właśnie dotrze tak tuż do linii rzęs. Zobaczymy. Ja dzisiaj użyję korektora z Miss Sporty. Jest to po prostu Liquid Concealer z witaminami E i C. Kiedy korektor mamy już nałożony, czas przypudrować wszystko. Ja dzisiaj użyję mojego ulubionego pudru właśnie matującego Stay Matte z Rimmela. Ja mam w odcieniu 01 Transparent. I również właśnie w okolice pod oczami nałożę puder za pomocą gąbeczki. Po prostu nabieram troszeczkę i wklepuję. Czas przejść do brwi. Ja brwi będę jak zawsze uzupełniała kolor Tattoo z Maybelline. Jeżeli chcecie zobaczyć moją metodę uzupełnienia brwi, odsyłam Was gdzieś tutaj właśnie będzie link do tego filmiku. Gdy brwi mamy już skończony, czas na zmatowienie całej powieki ruchomej, jak i właśnie okolicy pod brwią. Użyję tutaj tego beżowego cienia, jak i właśnie tego pędzelka Shading Brush z Real Techniques. Do załamania powieki użyję tutaj tego cienia. Dla mnie jest to taki kawa z mlekiem, bardzo jasna kawa z mlekiem z Inglota. Wszystkie numerki jak zwykle podam Wam na dole w opisie co do cieni. Przyciemnię jeszcze bardziej to załamanie tym cieniem obok. Również jest to cień z Inglota. Teraz weźmiemy róż z Natural Collection. Ja mam w odcieniu Sweet Cheeks. Się prezentuje opakowanie. W kamerze widzę, że on jest bardzo taki neonowy. Natomiast na żywo taka żywa malina. Ja mam w odcieniu Sweet Cheeks i nałożymy za pomocą właśnie tego pędzla Real Techniques na całą powiekę ruchomą, wyłączając tylko wewnętrzny kącik.
używać paletki ze Sleeka. Ja mam akurat numer 601. Teraz będę używała tego cienia. Jest taki ciemny fiolet z drobinkami. Będziemy zaznaczać zewnętrzny kącik. Powracam do pędzla, którym załamywałam załamanie powieki i za pomocą beżowego cienia będę rozcierać górną granicę. Teraz, aby jeszcze bardziej przyciemnić, użyję tego ciemnego fioletu już bez drobinek. Teraz zwykłym kuleczkowym pędzelkiem za pomocą tego brązowego cienia będę zrobiła dolną powiekę, tak na 3/4 długości. W sam wewnętrzny kącik wykorzystam pigment z Essence. Jeszcze raz powracając do tego różu, nałożę jeszcze raz troszeczkę na centralną część powieki. Oczywiście zacierając granicę między jednym a drugim cieniem. I na ten różowy cień odrobinę cienia z Kobo. Ja mam w odcieniu 311 Apricot Glow. I dosłownie troszeczkę wklepię palcem. Czas namalować kreskę czarnym eyelinerem na górnej powiece, jak i wytuszowanie rzęs. Jak to zrobię, wrócę do Was i prezentuje się makijaż oka. Jeszcze Wam pokażę z bliska. Czas wykonturować twarz. Użyję tutaj pudru do modelowania z Inglota. Jak zwykle wszystkie numerki dostaniecie w opisie na dole. Na kości policzkowe również użyję tego samego różu, co używałam na górną powiekę. A na usta nałożę matową pomadkę z Bourjois. Ja mam w odcieniu 08 Grand Cru. Wcześniej na usta nałożę z Berry M Lip Liner w odcieniu 3. Konturówka. W bardzo ładnym, żywym kolorze. Jest bardzo zbliżona do pomadki. Kochani, tak prezentuje się cały makijaż. Jak widzicie, na dzień dałam tutaj mocny akcent czerwonych ust, ale również możecie użyć, zaraz Wam pokażę, mojej ulubionej akurat szminki. Tutaj mam Essence Nude Love. Jest to taki zgaszony róż, zaraz Wam pokażę.
O, tutaj to jest taki zgaszony róż. Również możecie tego koloru użyć. Teraz pokażę Wam, która jest godzina. Jest godzina 13:43 czasu angielskiego. Wrócę na pewno za kilka godzin i ocenimy, jak właśnie się sprawuje ten podkład Revlon. Zapomniałam wspomnieć cenę tego podkładu. Cena podkładu to jest 69 zł za 30 ml. Myślę, że jak na podkład to jest dość wysoka cena, ale zobaczymy. Pierwszy efekt moim zdaniem jest rewelacyjny, bo faktycznie bardzo ładnie wygładza twarz. Także kochani, widzimy się za kilka godzin. Za kilka godzin podsumuję właśnie ten podkład, jak się sprawdził. Jak widziałyście, nie utrwalałam go żadnym sprayem. Jedynie tylko utrwaliłam strefę T, żeby się nie świeciła podczas dnia. Także do zobaczenia za kilka godzin. Witajcie kochani po tej krótkiej przerwie. Co do mojego makijażu, myślę, że tylko troszeczkę cienie straciły na takim wyraźnym kolorze. Kreska, jak widzicie, dalej się trzyma. Co do pomadki, troszeczkę dopracowałam ją, czyli takie ombre lekkie zrobiłam. Po prostu na wewnętrzną część ust dałam pomadkę właśnie tą z Essence Nude Love i powstał taki właśnie ombre lekko różowo-czerwony. Co do samego podkładu, myślę, że jestem bardzo zadowolona. O dziwo, bo nie spodziewałam się takich efektów. Jak widzicie na przybliżeniu dalej ładnie się trzyma. Nigdzie takie suche skórki właśnie nie wystają. Jedynie tu mówię, co moje blizny są, to ciężko je zakryć, chyba że faktycznie takim ciężkim korektorem, ale właśnie tego chciałam uniknąć. Skóra podczas dnia się właśnie nie świeciła, czyli puder daje radę na właśnie 5 godzin, tak jak napisali na opakowaniu. Dzięki właśnie temu, że podkład nie posiada olei, a mam skórę mieszaną, moja skóra właśnie się nie przetłuszczała. Bardzo ładnie właśnie odbija naturalnie światło, tak jak możecie zobaczyć tu na policzkach. Moje modelowanie twarzy nie spłynęło niżej, z czego też jestem również zadowolona, bo niektóre podkłady potrafią zrobić coś takiego, że pięknie wykonturujemy sobie twarz, a pod koniec dnia mamy piętro niżej. Także to mija się z celem moim zdaniem. Ale ten podkład daje radę. Ze względu na swoją wysoką cenę myślę, że lepiej polować na jakieś promocje. Co do samej gąbeczki, właśnie którą nakładałam podkład, również jestem bardzo zadowolona. Nie sądziłam, że da tak bardzo naturalny efekt przy nakładaniu. Że jedyny problem będzie wypłukiwanie podkładu z gąbeczki. Proszę napiszcie w komentarzu, jakie Wy macie pomysły, jak można wypłukiwać właśnie podkład z gąbeczek. Próbowałam różnych metod. Próbowałam właśnie płukać w szamponie, niestety no nie daje właśnie takiego efektu, jak bym chciała. Gąbeczka jest nadal brudna, także koniecznie napiszcie, jakie są Wasze rady na to. Pędzla jestem również zadowolona, także myślę, że naprawdę zostanie moim ulubieńcem w mojej takiej mini kolekcji pędzli. Za dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że ten test na żywo przypadnie Wam do gustu. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę. Będzie to dla mnie tylko i wyłącznie informacja, że właśnie lubicie testy na żywo, chcecie więcej ich oglądać. Także za dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do następnego filmiku. Pa! Witajcie kochani, przychodzę do Was tylko na chwilę. Tak jak obiecałam, nagram Wam tak o mnie, abyście mnie lepiej poznali. A więc nie przedłużając, zaczynajmy.